Idziemy w poszukiwaniu tuk-tuka. Moi drodzy... Będziemy próbować wynająć tuk-tuka. Jedziemy po nim jeździć po Sri Lance. Brzmi genialnie. A wiecie, że... Witam serdecznie w odcinku numer 2. Szanowni Państwo, za mną Haneczka, a jeszcze za Haneczką jest sąsiad, który nie dał nam spać do pierwszej w nocy, bo grała muzyka. Muzyka. Moi drodzy, zaczynamy drugi odcinek z serii Sri Lanka z Jak to daleko. Pierwszy raz jestem na Sri Lance i pierwszego dnia, można powiedzieć, zaatakowała mnie tak zwana zemsta cejlońska. Zemsta cejlońska zaatakowała dnia pierwszego, czyli na pierwszym odcinku, a objawiła się na odcinku numer 2, moi drodzy. Tak szybkiego jeszcze efektu nigdy chyba nie było. No może w Bangladeszu, no ale nie porównujmy Bangladeszu do Sri Lanki. Jeśli obejrzycie odcinek numer 1, to zobaczycie, jakie tam było jedzonko grane i od razu na drugim odcinku z rańca po prostu było grubo. Nie tylko ja, bo Hania również. Szanowni Państwo, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby ta Sri Lankowa podróż szła swoim dobrym tempem. Melduję teraz, że wraz z Haneczką, zapraszam Haneczka z kanału Studio Rozmów, piękna, rozświetlona. Dzień dobry. Tak jest, co idziemy robić? Idziemy w poszukiwaniu tuk-tuka. Moi drodzy... Będziemy próbować wynająć tuk-tuka. Jedziemy po nim jeździć po Sri Lance. Brzmi genialnie. A wiecie, że ja mam ogólnie prawa jazdy na motocykl, ale nie na tuk-tuka. W sensie mam międzynarodową licencję na przemieszczanie się takimi jednośladami, więc próbujemy, zobaczymy. Idziemy właśnie obgadać do jednego i tutaj biura. jeździ się po drugiej stronie, nie tak jak w Polsce, więc zobaczymy, jak będzie nam szło. Jak się uda, panie drogi, a my do przodu. Lampa jest niezła. Próbujemy zagadać tutaj do szefowej, żeby pozwoliła plecaki zostawić. Przecież nie będziemy na takiej lampie iść. Trzeba jakoś tak plus minus zabezpieczyć, no cokolwiek. Nie to, że ja im nie wierzę, że okradną czy coś, ale nawet jeśli by kogoś podkusiło, to nie... Lepiej może, żeby nie tego. Pani się zgodziła. Widać, że to nie jest coś odosobnionego. Jak spokojnie, zobaczcie. Ale lampa jest niezła. Kolega coś tam głosił, ale nikt nie wie, o co chodzi. Idziemy do tego biura. A tutaj, moi drodzy, powiem wam, że no bardzo turystycznie. Zobaczcie, taki mały sklepik z pamiątkami, coś nie, to tutaj taki spożywczak. Tutaj już pamiątki będą. Tam dalej będzie taki z browarami sklepik. Tutaj jest jakiś, to są hotele chyba. Tak, to są hotele. Tutaj mamy już pamiątki. Torby ze skórami. Jakieś różne posągi. No torby to powiedziałbym vintage lata 80. Tutaj Ayurveda. Proszę, masaże różne. Haneczka była na masażu w takim ekskluzywnym miejscu. Haneczka, jak było na masażu? Tak, dzisiaj byłam na masażu. W hotelu był cennik i od razu to była usługa z przywiezieniem i odwiezieniem mnie na masaż. Byłam w takim pięknym miejscu. Ekskluzywnym, na środku była fontanna, wszystko było otwarte. Wybierasz pana albo panią, żeby cię masowali z olejkiem. Ile trwało godzinkę? 45 minut. 45 minut. Jaki koszt? Około 50 zł. Jak wrażenia? Moc w rękach tej pani niesamowite. Ogromna. Jakby w Polsce to tak raz na jakiś czas się spotka kogoś z taką mocą. Ona masowała, jakbym była jedynym osobą do masowania dziś. Wycieczka starszych osób. Tak przynajmniej to wygląda. Lampa taka, że idą 2 na godzinę. Zresztą my tak samo idziemy. Jest tuk-tukarnia. Tutaj zobaczcie, takie maszyny 250 Honda. Kurde, widać, taka niezniszczalna. Tutaj XR-ka, też 200. Tutaj już mamy tuk-tukole. Zerknijmy. Manualna skrzynia biegów. Na telefon jest, więc no idziemy negocjować, pertraktować. Tutaj trzeba mieć jakieś pozwolenia, jakieś takie, wiecie, te ubezpieczenia, cuda. Pertraktacja warunków.
z panem Antonim. To jest zawsze takie niepewne, na przykład jak się zarysuje takiego tuktuka, albo to co, płacimy, nie płacimy, czy jak go rozbijemy, co się wydarzy, to jest takie Dużo niepewnych. śliskie rzeczy. Śliskie rzeczy. Proszę zobaczyć. Germania, USA, Rosja. Mamy, zobaczcie, Polaków tutaj. Więc Polska też jest. Kto tam jest? Michał Ozioros też jest. Ozioros jakiś tutaj. No, ładnie. Słuchajcie, lecimy wziąć dokumenty wynegocjowane. $180. $180 za wynajęcie tuktuka na 7 dni. Przepraszam, beknąłem. Na 7 dni. $170 wynajęcie tuktuka na 7 dni plus w cenie jest... Ojejku, jaka psina leży. W cenie jest, moi drodzy, ubezpieczenie i rzecz jasna też międzynarodowa, znaczy srilankowa tutaj właśnie prawo jazdy, licencja do kierowania tuktukiem na ten czas, więc lecimy szybko wziąć dokumenty i zobaczymy, może jutro z rana się uda wszystko ogarnąć i pojedziemy. Będąc szczerym, myślę, zaproponuję panu, żeby zrobić współpracę, czyli na zasadzie jak będziemy jechać tuktukiem, to żeby zapromować jego właśnie firmę tuktukową i wyobraźcie sobie koszt $180. W zupełności okej, możemy to pokryć, ale myślę sobie, dobra, jeżeli tu jesteśmy, mamy to zrobić, no i możemy pokazać jego firmę, to siłą rzeczy to jest dobry deal. I wyobraźcie sobie, że... Naprawdę fajnie się rozmawiało z nimi, więc byłby to taki sensowny deal, bo jest co polecać. Tak jest. I siłą rzeczy to miał być barter, czyli za $180 promocja na firmy ich. I pan tata przyszedł i powiedział, że może nam zejść $10 za tą promocję i wtedy idzie w to. Jak się domyślacie, odmówiliśmy kulturalnie. Hanna, to pokazuje, że oni nie czują w tym biznesu. Tak, oni po prostu nie czują, że YouTube jest miejscem na reklamę, jakby myślą, że to mało co wniesie. No tak, a przecież Polaków na Sri Lance jest cała masa. Ja mam poczucie, że mój cały Instagram jest na Sri Lance. Zresztą wszyscy. Zresztą spotykaliśmy już Polaków tutaj. No tak, właśnie. Wiecie co? Powiem wam, że wciąż się dziwię, że ten ziomek nie zechciał takiej współpracy. Wiecie dlaczego? Bo to nie jest tak, że youtuberzy drzwiami i oknami przychodzą, żeby promować takie miejsca. Miejsca, które są bardzo blisko lotniska międzynarodowego. I jeśli Polacy przylatują tutaj, to przylatują właśnie na to lotnisko, które jest nieopodal, jakieś 11-12 km, więc no to jest, można powiedzieć, taki punkt wypadowy, startowy całej przygody dla większości ludzi. I dziwię się trochę, no ale to tak to mniej więcej wygląda. Ale też wiecie, moi drodzy, że na kanale Jak to Daleko nie ma zbyt dużo współprac, bo ja tak naprawdę powiem wam szczerze, od samego początku nie nastawiłem się na współprace komercyjne. Ja się nastawiłem na współpracę, z osobami, które naprawdę lubię, od których czuję dobry vibe, albo naprawdę używam danej marki produktów długo, bądź jakieś usługi, z których korzystam długo. Tutaj nie ma marketplace'u, gdzie na każdym odcinku kolejnym jest jakieś lokowanie, bo ja po prostu tego nie czuję. I oczywiście ja na tym tracę i to bez dwóch zdań, bo mógłbym na każdym odcinku coś lokować, począwszy od ubezpieczeń po jakieś cuda, wianki, ale tego nie robię. Z szacunku do was, może też z szacunku do siebie, bo kurczę, to nie o to w tym wszystkim też chodzi, nie? Tuktuk wynajęty. Dzisiaj będzie lekcja o godzinie 17, więc będziemy ogarniać. Niestety w tej podróży, no niestety niestety używam słowa niestety, bo Hania jest na takim motorku. No nie bałbym się chyba jeszcze pojechać w 2 osoby i 2 plecaki. Tutaj by się chyba nawet za bardzo nie dało. Może tutaj, żeby tak zapakować. No taką Hondą 200, to jest chyba 200 200, tak mi się wydaje, XR-ka. No to bym pocisnął. Więc mamy ogarnięte jutro. Na kolejnym odcinku, moi drodzy, ruszamy w podróż tuktukiem, a dzisiaj pozwiedzamy sobie jeszcze tutaj okolice. Na osłodzenie dnia, moi drodzy, loda czekoladowego sobie kupiłem. Powiem wam jedno. Lód w taką pogodę to jest mistrzostwo świata. Zasłużony. Hanula, wszystko załatwione. Wszystko ogarnięte. 5. Dobrze, że jesteś. Czemu? Jestem głodna, nic nie jedliśmy.
To prawda, ale tuk-tuk ogarnięty. Wow, super. Ale będzie. Zmiana noclegu na Serenę, bo tam muzyka tak dudniła do 1, 2 w nocy, to też mogło mieć wpływ na tak zwaną zemstę cejlońską. Bo człowiek niby pożęty, człowiek taki zmęczony. Serena? Serena, Serena. Ale pewnie tutaj sąsiad sąsiadowi, wiecie, tak podgląda, taki wilkiem trochę na zasadzie, o kurczę, ten do tego chodzą turyści, do tamtego nie chodzą, ajajajaj. Pewnie tak skanowańsko jest. Idziemy do Sereny. Hello. Nikogo nie ma. Nie ma. Patrzcie na to. Drzwi otwarte. Jednak otwarte były. Wejście na chatę. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. No nic, czekamy. No to chyba ich dom, tutaj mieszkają. Tak wygląda. Plecaki zostawione. My się tutaj próbujemy teraz przebić do głównej ulicy. Zobaczcie, jak są mury, to są mury. Jak ktoś nie ma murów, no to palmą sobie palmę kładzie na ścieżce i oddziela chodnik od swojego terenu palmą. Pokażę wam, jak jeszcze się pojawi. Do restauranta idziemy coś zjeść. Zobaczmy, co tutaj Tutaj nie ma restauranta, Hania. Bo To jednak jest od frontu. rodzinny biznes. Cholera go wie. Stoliki stoją. It's open? Open, hello! Zobaczcie, proszę bardzo, można tutaj zjeść różne rzeczy. Kotę, którą wczoraj jedliśmy chyba za 800. Ale Jakie... to jest jakieś cheesy kotu, to nie. A, Ser okej. jest zawsze droższy. Okej, dobra, coś zamawiamy. Thank you so much. Thank you, madam. Papaja, moi drodzy. Soczek z papai. Tak jest. Orzeźwiający. Tak, Szefowa po zemście cejlońskiej osłabiona. pyszny. Trochę soli chyba dali. Tak mi się wydaje przynajmniej. Cukru też poprosiliśmy, żeby nie dawali. Ale przy takiej lampie, moi drodzy, podróżowanie w ogóle zwalnia 5 razy wolniej jest. Więc mam nadzieję, że tuk-tukiem, który będzie się rozpędzać do 40 na godzinę, przyspieszymy trochę. Ale jest tutaj przy wybrzeżu, gdzie jesteśmy, od lotniska międzynarodowego, jest taka lampa 32-33 stopnie. Thank you, Matthew. Thank you, madam. Pięknie. Ale pięknie przyrządzone. Moi drodzy, makarony z jajkiem i warzywami. Widać, że tutaj jest higieniczniej niż było na pierwszym odcinku. Czy jest pikantnie? Jest pikantnie. Oni się nie nauczyło chyba, ale jest naprawdę smacznie. Takie danie tutaj kosztuje około 15 zł. Danie w Indiach tego typu kosztuje, moi drodzy, 4 zł. Zobaczcie, prawie 3 razy drożej. Niestety jedzenie nie było zbyt dobre. Był to zwykły makaron, do tego ostry, a nasza papaja miała sól. Nie jestem szczęśliwa. Ale życie jest słodkie. Tomek mi tak powtarza. Jedzonko kosztowało 45 zł z tymi 2 soczkami. Na warunki indyjskie ekstremalnie drogo. Na warunki srilankowe uważam, że też chyba drogo. Candy, Ceylon tea. Hello sir, can we look? Can we look? Yes, sure. Ale worek. Ceylon tea? Yes, This one is green? candy. No, this one opi. Opi. Ale wysuszona, sfermentowana. This one green tea. Green tea. How much 1 kilogram? 1 kilogram, 6,000. 6,000 1 This is a kilogram. 5,000. This is very strong. Yeah, Black tea? black tea. Black tea, sfermentowana. No okej, wszystko jasne. 60 parę złotych. 70 kilogram. Kilogram 70 złotych, moi This drodzy. one, What's your name? Nizamdin. My boss name is Ta. Nizambim Abosomista. Ta. Roman Giertych, zobaczcie, nigdy nie zajmuje się reklamowaniem czegokolwiek, ale w tym przypadku wyjątek będzie potwierdzać regułę. Wiele lat temu na Ceylonie poznałem właściciela sklepu herbaty i trochę się z nim zaprzyjaźniłem. Roman Giertych tutaj poleca właśnie sklepik. This now fallen? No, not now, after. After. No, I think the Drake fallen. No. No. Thank you so much, sir. Okay. Very nice. You're welcome. Small shop here. Thank you so much. Bye bye. Mały sklepik, moi drodzy, z herbatką. Pozdrawiamy pana Romana. Więc jak widać, polskie dusze tutaj witają. Zobaczcie, na drzwiach choinki świąteczne. Ależ oni po prostu są chrześcijanami z krwi i kości.
eksponują to wszędzie, gdzie się tylko to da. W domach, na samochodach, chyba tędy. Jak widać na załączonym obrazku, nie każdy ma dobrze. Blacha, trochę cegieł, chata prosta. Biznes turystyczny wymaga dwóch rzeczy. Jeden, języka angielskiego. Jeżeli nie znasz języka angielskiego, bariera już nie do przebicia. No bo jak chcesz się skontaktować, wiesz, z ludźmi? Kiedy płacisz 100 złotych, 500, 600 złotych, 700 za wynajem motocykla bądź tuk-tuka albo za jakieś wycieczki, to ty nie chcesz współpracować z kimś, kto nie zna języka. Ty chcesz z kim się dogadasz po angielsku, po francusku, po hiszpańsku. Więc duża część ludzi tutaj wykluczona jest z biznesu, z zarabiania łatwego pieniądza, że tak powiem. A my tutaj co? Przyjechaliśmy, wróciliśmy do tego domu i teraz brama zamknięta. Nie da się wejść. Tam nasze plecaki zostały z karteczką rzeczywiście. No zobaczymy jak się otworzyło. A druga kwestia, no to trzeba być biegłym w różnych kulturach. No bo wiecie, my Europejczycy mamy zupełnie inne standardy. Te standardy są zupełnie inne, ponieważ my wymagamy klarownych informacji, punktualności. A tutaj, jeżeli ktoś nie liznął szkoły i nie ma doświadczenia z turystami, to niestety, moi drodzy, może się okazać, że nie podoła. Ten rower tutaj stał? Drzwi są otwarte. Bierzemy plecaki i spadamy chyba, bo nie ma ogólnie jak noclegu ogarnąć. Zobaczcie, nikogo nie ma. A nocleg na bookingu jest. Ty, jakie tutaj jest zamotanie. Yeah, it's this. Yeah, this side, don't worry. Słuchajcie, zamotanie ostre z hotelem, tak na dobrą sprawę. Jak są ci ludzie, bo to są takie guest house'y, że właściciel wynajmuje ileś pokoi i powiem wam, że przeważnie o godzinie 15 to oni gdzieś śpią, 16 śpią, albo ich nie ma. Albo są na mieście. I powiem wam szczerze, że idziemy od jednego do drugiego. Hania już ledwo tam żyje. Brzuch ją boli. Słabo się czuje. I kurczę, no ciężki temat. Z buta weszliśmy zapytać o cenę. Cena wyjściowa $25. Cena końcowa $15. Negocjacja, poziom mistrz ze strony Hani. Tak jest. Ale powiem wam, że chaty z takim sufitem to ja dawno nie widziałem. Nie wiem ile tutaj jest, może z 12 metrów. Pani tam nam pokój ogarnia. Czuję się jak w Afryce. Normalnie w takiej subsaharyjskiej jest taka parnota, że szok. Ołtarzyki wszędzie, jak fota tego miejsca. Tak, żeby było klimatycznie. Kuchnia taka iście w kolonialnym stylu, bo kolonialne chaty tak naprawdę charakteryzują się tym, że mają otwartą przestrzeń i wokół tej otwartej przestrzeni wszystko się dzieje. Tak jak tutaj widzicie. 103, 102, 101 to są pokoje, a tutaj jest właśnie kuchnia. I kuchnia bardzo często jest tak fajnie doświetlona. Dużo tego światła wpada. Zobaczcie, taka otwarta, duża kuchnia. Ciekawie to wygląda. Sufity drewniane, połączenie właśnie drewna, ceramiki, tarakoty. Ekstra. Zobaczcie, taki pokój. Ale chata wysoka. Powiem wam, że robi wrażenie. A szafa to trzeba by było chyba tam na pół roku tutaj przyjechać, żeby tyle ubrań przywieźć. Zobaczcie. Ale jest fajnie, jest chłodno tutaj. Może w nocy nie będzie trzeba klimy używać. Słuchajcie, to będzie nasza maszyna. Tak na dobrą sprawę. ABT 8561. Diabeł prędkości do 50 na godzinę. Nie wiem, czy tyle będziemy się rozpędzać. Okej, tutaj nie ma w ogóle drzwiczek z tej strony. No ale wariactwo. Zaraz będziemy się uczyć, jak się tym porusza. Starting morning. Yes? Okay. Lights down. Tight, correct. Yes? Okay. And up. I jedziemy. Okay. Okej. Road. Look both sides. Of course. Powiem wam, że w sprzęgło jest inaczej działa niż w motocyklu. Nie będzie tak łatwo. Now I'm changing to the second gear. I'm going down. Okay. Yes? Down. Down. Okay. Clutch. Clutch and to down. Up. Okay. Yeah. Leave the brake.
Slowly leave the clutch and give the gas. A, okej, pierwszy zgas. You have to give the gas also. Come to left, don't go to the right. Okej, yeah. Now, a little bit more gas. More gas? Yeah, because you have to be in the right RPM to change the gear. Yeah. Now, And down, up. down, A, down. to left. Yeah. Ale to dobrze idzie. Watch it. Down, up. Yeah. Yeah. Come to left, don't drive right. You are driving left. Oof, my That's god. a big mistake, huh? Turn. Yeah. Turn hard. Uff, szanowni państwo, dzisiejszy odcinek to jest lelum polelum, Nie, no, ale polelum lelum. były treningi Tomasza jazdy na tuk-tuku. Było dużo takich twistów, zwrotów akcji, zmęczenia, adaptacji na drugim odcinku, ogarniania, poszukiwania. hotelu. Tak jest, moi drodzy, ale finalnie mamy już tuk-tuk i w trzecim odcinku ruszamy na eksplorowanie Sri Lanki. Trzymajcie kciuki, żebym jechał cały czas lewą stroną, bo tutaj jest lewostronny ruch. Tak. Hanie przyuczę, żeby też mogła jechać na nielegalu. Taki jest plan. Taki jest plan, wy tego nie słyszeliście i wy tego nie zarejestrowaliście, moi drodzy. A my tymczasem sobie zdrówko pijemy, wasze i nasze. Zdrowie. Po tym jakże ciężkim dniu. Tak jest, drugi odcinek, drugi raz zdrówko. Och, to nie jest dobre na Sri Lance, ale jest taka parnota, że trzeba sobie pomagać. To jest kolejny raz piwo ze Sri Lanki, Lion Lager, coś takiego, moi drodzy. Czy ono jest wybitnie dobre? Nie, ale też jest takie delikatne. Jest delikatne, ale w dobrym miejscu, w dobrym towarzystwie. Moi drodzy, też tego wam życzę, abyście byli w dobrym miejscu i w dobrym towarzystwie. Słuchajcie, poszliśmy oddać butelki jak normalni obywatele po browarze, żeby odzyskać Ale kaucję. właśnie po browarze, więc oni do mnie mówią, że twój chłopak to Bill. No i ja myślałam, że Bill, że chodzi im, że Tomek ma na imię Bill, więc tak sobie z nimi żartowałam. A chodziło o Paragon. I okazuje się, że mało kto w ogóle przychodzi po pieniądze z kaucji, więc tak niekoniecznie chcieli nam wydać te 120. A to prawda i pytam gościa, czy on zwraca butelki i on mówi, że on nie zwraca. No nikt nie zwraca. Zarządzanie pieniędzmi. Ej, i teraz powiedzcie mi, a wy zwracacie butelkę, jeżeli jest kaucyjna? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś nie zwraca, wyrzuca, to trochę jak wyrzucanie pieniędzy. Oczywiście, jeżeli ktoś pije, że tak powiem, tylko i wyłącznie okazjonalnie, buteleczkę czy dwie i tam wyrzuci, ale jeżeli ktoś pije, wiecie, często, no to jest strata pieniędzy chyba. Znaczy nie chyba, to na pewno. A dla nas to było takie, poszliśmy na plażę, wróciliśmy i tak po drodze do hotelu. A tak, no W szczególności, że po co wyrzucać, jeżeli to jest czysty recykling, jeżeli oddajemy. dokładnie. Chłopaki zdziwieni, śmieją się, a ja wpadam tam i mówię, słuchajcie, ona zawsze ma rację. No i miała rację. Bo Tomek tylko z daleka widział przez okno, że mi się wszyscy śmiejemy, nie wiadomo z czego. Ania, ściągnij Wika. No ściągnij do nosa. Ale co to jest? Inhalator? Nie, to jest tylko marketingowy. marketingowy, ja cię kręcę. A pani poszedłem do sklepu, woda kosztuje 130 ichniejszych. Tutaj macie napisane na każdym produkcie cenę. Na przykład tutaj też macie cenę napisaną w ten sposób. I pani do mnie mówi, nie, u mnie 150, bo 130 to jest, wiecie, tak jakby cena hurtowni. Ja mówię, no nie, wszędzie jest 130. I powiem wam szczerze, że tutaj są miejsca, gdzie najzwyczajniej w świecie chcą cię przekręcić troszkę. Wiecie, na nieduże kwoty, ale jednak ten turystyczny vibe sprawia, że ludzie, lokalni sprzedawcy próbują to wykorzystać. Pan na przykład kupowałem loda dzisiaj, 10 zabrakło mu do wydania, wydał bez 10 i tak, i cicho. I powiedział, że za zamrażarkę. A i za zamrażarkę, bo ja zapytałem oczywiście, nie? Bo liczyć potrafię bardzo szybko. On za zamrażarkę. Pozdrawiam was serdecznie ze Sri Lanki, z Haneczką z kanału Studio Rozmów. I co? I łapeczka, komentarz, podajcie odcinek dalej, ten, który oglądacie. Słyszymy się w odcinku trzecim. Dzięki. Pa! Zdrówko!
I butelki trzeba oddać, bo wzięli złoty 50 kaucji. Tak, ale to bardzo dobre. Bardziej rozwinięte niż Europa. मेरे जाने